Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia! Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj mam wielką przyjemność po raz kolejny rozmawiać z doktorem Michałem Patrykiem Sadłowskim, znakomitym specjalistą od Rosji i Wschodu, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, a także dyrektorem Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską Instytutu Prawa Wschodniego imienia Gabriela Szerszeniewicza. Dziękuję bardzo, że znalazłeś dla nas czas. Witam Państwa, dzień dobry, cześć Kacprze. A porozmawiamy oczywiście o wywołujących wielkie emocje w ostatnich dniach i tygodniach rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Rosją i Białorusią. No właśnie, Donald Trump, rozmawialiśmy poprzednio z Michałem na początku maja na temat jego podejścia do Rosji. Nasz dzisiejszy gość ma tę wielką zaletę, że z jednej strony ma ogromną wiedzę na temat Rosji i Wschodu, a z drugiej strony wyraża tutaj zawsze takie wyważone poglądy, nie oparte na emocjach, których bardzo często w tych naszych komentarzach w przestrzeni publicznej dotyczących Rosji i Wschodu jest dużo. No i obawa Polaków przed tym, że Donald Trump przeprowadzi jakąś formę nowej Jałty, wiadomo, jest zawsze bardzo silna, a te ostatnie ruchy administracji amerykańskiej dotyczące Białorusi niewątpliwie mogły nas zaskoczyć, tak? Co tak naprawdę, jakbyś mógł powiedzieć, co tak naprawdę się dzieje? Czy rzeczywiście mamy do czynienia z jakimś wyciągnięciem ręki administracji Trumpa do Aleksandra Łukaszenki? Rozpocznę od próby narysowania może takiego ogólniejszego tła czy obrazu, bo nie możemy abstrahować, nie możemy pominąć tego, że jednak Donald Trump znajduje się u władzy, po raz drugi jako prezydent Stanów Zjednoczonych od stycznia bieżącego roku. Kilka miesięcy upłynęło, natomiast bez wątpienia, jeżeli chodzi o naszą polską perspektywę, ale nie tylko polską, jeżeli chodzi o wojnę ukraińsko-rosyjską, bo to jest jednak zagadnienie, które zdominowało sprawę bezpieczeństwa światowego, to oczywiście mówiliśmy o tym w ciągu tych kilku już miesięcy, właściwie ponad pół roku, że przyjście Donalda Trumpa najprawdopodobniej, czy z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi do jakichś zmian w konflikcie Ukrainy i Rosji i oczywiście jeszcze w sierpniu, bo dokładnie 15 sierpnia, kiedy było spotkanie Putin-Trump, były wielkie nadzieje wielu środowisk, może ostrożne nadzieje czy spojrzenia, że jednak to zamrożenie dojdzie i to jest jakby zdominowało. Natomiast pewnym podłożem, myślę, tego wszystkiego było to, że jednak Donald Trump z jednej strony jednak kierując się, myślę, może znaczy z pewnością lepiej się orientujesz w tym zakresie, ale moim zdaniem Donald Trump jednak w pierwszej kolejności, konstruując politykę zagraniczną, kieruje się przede wszystkim wewnętrzną perspektywą, przede wszystkim potrzebami Stanów Zjednoczonych, jak on rozumie, gospodarki, ideologii, też jego politycznego interesu, i jednak on dostrzegł czy założył, że próba porozumienia z Rosją, chociażby taka jak zamrożenie, będzie oczywiście korzystna, tak, dla niego oczywiście na razie to się skończyło fiaskiem, natomiast jednym z ważnych elementów tego wszystkiego była, być może fundamentalnym, była Białoruś, z tego punktu widzenia, że może już wiele osób nie pamięta, ale przecież jedno z głównych uderzeń, czy właściwie główne, tak, na Ukrainę wyszło z terytorium Białorusi. Z drugiej strony obserwujemy przede wszystkim w takiej sferze informacyjnej moim zdaniem rosnące zagrożenie konfliktem NATO-Rosja i w ogóle możliwość agresji Rosji na państwa bałtyckie czy Polskę, czy wybijanie korytarzu do Kaliningradu i przede wszystkim tu też
jeżeli by miało dojść do jakiegoś potencjalnego starcia pomiędzy Zachodem, czy z Europą, NATO, Unią Europejską, a Rosją, no to przede wszystkim Białoruś tutaj też odgrywa rolę fundamentalną, bo z jednej strony jest przestrzenią i to jest przestrzeń, która powoduje, że ten ruski mir czy rosyjski świat jest na granicach wschodnich Polski, bo już w Grodnie czy w Mińsku mamy już całkowicie inny świat geopolityczny i myślę, że z tych dwóch też militarnych, geopolitycznych powodów, które się wpisują oczywiście w nowe podejście administracji Stanów Zjednoczonych do Rosji, czy do w ogóle tego świata rosyjskiego, też jest inne spojrzenie na Białoruś, tak? Jest próba na pewno moim zdaniem zrozumienia, tu nie jestem specjalistą od Białorusi, natomiast z tego co widzę, jak na Białoruś patrzą analitycy, którzy zajmują się relacjami amerykańsko-rosyjskimi, jak ja też patrzę, no to przede wszystkim próba zrozumienia, co się tam dzieje, próba zrozumienia więzów białorusko-rosyjskich, próba zrozumienia tego, czy faktycznie Białoruś może być takim jeszcze przestrzenią, z której wyjdzie to potencjalna eskalacja z Zachodem, co jest bardzo ważne i często pomijane chyba w takiej tutaj refleksji medialnej, to, że z pewnością strona ukraińska jest jednym z takich głównych czynników, która zajmuje się Białorusią na poziomie bardzo, bardzo poważnym. Ja tu podam przykład, gdy byłem ostatnio w Kijowie, luty, marzec tego roku, to też spotkałem się z analitykami, którzy zajmują się Białorusią i to jest naprawdę bardzo szczegółowa analiza, tak, obejmująca różne warianty, od upadku, obalenia Łukaszenki po możliwość jakiegoś okrągłego stołu i próba się porozumienia z elitami nawet na poziomie rejonów, tak, to jest naprawdę bardzo poważna analiza, więc z pewnością też strona amerykańska otrzymuje te jakieś wizje, koncepcje. To jest taka ogólna karta geopolityczna, natomiast bardzo ważne było to, że Białoruś była też bardzo istotna z punktu widzenia możliwości rozmów Trump-Putin, bo pamiętamy, że jak Trump leciał tak na Alaskę, zmierzał tam na spotkanie z Putinem, no to też w tym komunikacie oficjalnym, czy w tych informacjach, które do nas dopłynęły po rozmowie Łukaszenko-Trump, była mowa o tym, że również jakby Trump podpytywał się Łukaszenki czy jego otoczenia, co by było takie ważne, czy co by umożliwiało potencjalne zamrożenie jego konfliktu na Ukrainie, co jest moim zdaniem pewną kontynuacją tradycji w ogóle natowskich i amerykańskich, no bo w pewnym aspekcie to jest taka w szerokim sensie, tak, no może publicystycznym, ale kontynuacja przecież porozumień mińskich, nawiązania mińskich, bo pamiętajmy, że te poprzednie rozmowy przecież, czy pewne porozumienia, które zostały przecież zawarte w Mińsku, tak, czy też nazywane spotkania różne analityczne, które tam miały miejsce, cała otoczka, no to też jest pewien dziecko, może już teraz niechciane, tak, w Europie dyplomatyczne, ale jednak Unii Europejskiej, czy chociażby polityki francuskiej, tak, niemieckiej, także nawet amerykańskiej w jakimś stopniu, więc ja myślę, że tutaj bardzo ważną rolę było to, że jednak dyplomacja amerykańska, służby pewnie amerykańskie również przez Białoruś próbowały zrozumieć naturę, potrzeby, oczekiwania. Być może to był taki pośredni kanał kontaktów pomiędzy Amerykanami a Rosjanami. Być może również Rosjanie za pomocą Białorusi wysyłali pewne sygnały czy pewne informacje, których nie można było przekazać za pomocą innych rozmów. To też nie jest wykluczone. No i przede wszystkim też moim zdaniem ważne jest to, że jednak Donald Trump moim zdaniem zupełnie inaczej postrzega polityków niedemokratycznych czy autorytarnych. Doskonałym przykładem tego było spotkanie Trump-Alijew-Paszynian, gdzie jednak część polskiego Twittera czy Xa wybuchła takim też wielkim entuzjazmem, no i też ta część protrumpowska, która jest zawsze protrumpowska, bo jest protrumpowska, bez względu na to, że powinni być realistami i Polakami w pierwszym znaczeniu, a nie trumpistami, że
Trump zakończył wojnę Armenii i Azerbejdżanu, tak? No, bo po pierwsze nie zakończył, bo dalej nie mamy pewności, czy tam w ogóle Ameryka się pojawi, nie pojawi w tym korytarzu sunnickim czy zangezorskim. Podpisano deklarację, niepokój, deklarację, której elementy już wcześniej podpisywano. Oczywiście ja chciałbym, żeby te dwa państwa przestały już prowadzić działania zbrojne, znormalizowały relacje, zdelimitowały granice i nawiązały relacje dyplomatyczne i wszystko było już dobrze. Natomiast to nie jest ważne. Ważne moim zdaniem w tym spotkaniu było to, że Trump zapytał się Alijewa, no, a ile tam już pan rządzi w tym swoim kraju? No, Alijew tam powiedział, że ponad 20, na co Trump powiedział, tough guy, taki facet fajny, mądry taki, więc to było bardzo istotne moim zdaniem, bo to złamało dotychczasowe pewne spojrzenie osób, myślę, liberalno-lewicowych na politykę amerykańską. I to też jest bardzo ważne, że Trump nie ma oporów, jeżeli widzi interes Stanów Zjednoczonych, ale moim zdaniem też jeżeli widzi interes globalnej wspólnoty zachodniej, jak on to rozumie, rozmawiać z Łukaszenką. I jeżeli coś chce osiągnąć, to próbuje. Natomiast też są tu ważne czynniki personalne, bo w więzieniu białoruskim znajduje się m.in. Aleś Białacki, laureat Nagrody Nobla, i to jest pewna tajemnica Poliszynela w kręgach dyplomatycznych czy analitycznych, że to jest być może realna koncepcja, że wychodzi więzień o takim statusie z więzienia białoruskiego, a Trump jest tego sprawcą i też ma możliwość ubiegania się o jakąś znaczną nagrodę, więc w tym też to też jest ważne. Bardzo ważne jest to, przepraszam, Kacprze, przepraszam, bo ja przebywam aktualnie w Estonii. Zaczyna mnie razić bardzo słońce. Ja tylko kotarę sobie, śmiało. Widzowie, mam nadzieję, że zrozumiałem, sobie tylko kotarę tu zasłonię, a być może to jakieś przeciwdziałanie już tutaj następuje ze strony może Federacji Rosyjskiej. Jestem w Tallinie, więc Sankt Petersburg blisko. Newt Gingrich, polityk amerykański, kiedyś bliski Trumpowi, mówił kiedyś brzydko, że Tallin to przedmieścia Petersburga, więc nie wiadomo. Może w sensie pogodowym tak, chociaż powiedzmy, że Sankt Petersburg to przedmieście może Tallina, może w ten sposób odwróćmy to. Natomiast ja myślę, że te czynniki też prestiżowo, personalne, polityczne są ważne dla Trumpa. Z drugiej strony, przewrotnie powiem, za co może będę krytykowany, oczywiście jest problem, że etyczny, polityczny i moralny, że z jednej strony Łukaszenka wypuszcza więźniów istotnych z punktu widzenia demokratycznej, wolnej Białorusi, natomiast z drugiej strony znoszone są sankcje, przede wszystkim na główną firmę lotniczą. I to jest problematyczne, bo jeżeli Stany Zjednoczone nie upilnują tego, to części zakupione przez tę firmę będą trafiać do Federacji Rosyjskiej. Pytanie głębsze, czy może to nie jest przedmiotem dealu między Moskwą a Waszyngtonem, na zasadzie, że pokazanie też dla Putina, że zobaczcie, my nie blefujemy, jeżeli zawrzemy porozumienie, które zawiesza konflikt ukraiński, to my naprawdę zniesiemy sankcje, czy będziemy wpływać też na Zachód i zobaczcie, na Białoruś tutaj znosimy paru więźniów. Więc być może to są bardzo wielowarstwowe rozmowy, które ze sobą są powiązane i Białoruś w tym aktywnie uczestniczy, albo musi po prostu uczestniczyć, bo tak jak powiedziałem, jest przestrzenią, z jednej strony ekspozyturą, czy oknem, Rosji, ruskiego miru, w sensie geopolitycznym, geostrategicznym. Z drugiej strony jest to przestrzeń, z którego może wyjść i wychodzi dla nas zagrożenie. A Kacper, my się o tym doskonale przekonaliśmy ze sytuacji z dronami, że nie uwzględniać Białorusi w sytuacji zagrożenia naszego terytorium, kwestii obrony, już jest, nie ma możliwości. Teraz oczywiście jest pytanie, dlaczego Białorusini powiadomili, czy to zrobili na polecenie Rosjan, żeby sprawdzić nasze radary, czy czujność, czy faktycznie być może sami Rosjanie wplątali ich w kwestię ataku dronowego, żeby właśnie wykoleić
zbyt daleko idące rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, które Łukaszenko gdzieś próbuje według już swojej wizji prowadzić. No jest to wszystko bardzo, bardzo zastanawiające. Niestety analiza Białorusi jest moim zdaniem bardzo trudna, no bo jednak nawet porównując Białoruś do Rosji, to moim zdaniem zawsze Białoruś była o wiele bardziej zamknięta nawet dla analityki zachodniej, nawet polskiej. Ja sam niestety, bo chciałem to oczywiście zobaczyć, pojechać, ale też mam zakaz wjazdu na Białoruś. Przed wyborami prezydenckimi miałem jechać z ramienia projektu takiego uniwersyteckiego finansowanego przez polskie ministerstwo. To jeszcze taka była odwilż trochę Polski Białorusi, ale również z racji tego, że miałem zakaz wjazdu do Rosji, to również dyplomaci białoruscy wbili mi w paszporcie, że chociaż w języku białoruskim, tak, że nie mogę wyjechać. To dobrze, że chociaż po białorusku, to ten element niepodległościowy. Jak powiedziałeś o prezydencie Alijewie, ile lat już rządził, no to Łukaszenka rządzi jeszcze dłużej, to jeszcze bardziej tough guy. A jakby jeszcze Trump zapytał jakby jeszcze Alijew się pochwalił, że wcześniej rządził jego tata, to już w ogóle jak długo by wyszło. Ja tego nie sprawdzałem, ale słuchaj, to nie jest wykluczone przecież, że Trump poznał Gejdara Alijewa, przecież to był prominentny, wysoki oficer KGB jeszcze, tak, i ważna figura w polityce Związku Radzieckiego, także być może jako biznesmen sprawy gazowe to jest też bardzo, bardzo głębokie kontakty, tak, też biznesowe z Azerbejdżanem, więc ja tego też nie wykluczam. No ciekawe. To oczywiście taki smaczek na marginesie, chociaż też myślę, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to też pokazuje właśnie to podejście Trumpa, dużo bardziej transakcyjne niż byliśmy do tego przez długie lata przyzwyczajeni. No i zanim przejdziemy dalej, chciałem tylko podziękować serdecznie wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu, ponieważ to dzięki właśnie naszym darczyńcom jesteśmy w stanie przygotowywać tego typu materiały, komentować na bieżąco najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie, z jednej strony wprowadzając do debaty głos młodszych, ambitnych komentatorów, ekspertów, którym coś się chce, którzy są ciekawi świata, którzy nie chcą właśnie tylko przedstawiać rzeczywistości w taki, powiedzmy, powierzchowny sposób, jak to często było przez lata robione. Debata polska robi się coraz bardziej wielonurtowa i jest w tym, myślę, dużo dobrego. No i także chcemy wprowadzać do debaty dobrych, znakomitych specjalistów w swoich dziedzinach, jak mój dzisiejszy gość, czy inni, którzy u nas bywają, którzy właśnie także reprezentują, myślę, i jakość, i pewną zmianę pokoleniową, która daje nadzieję. Jeżeli cenicie to, co robimy, jeżeli cenicie to, że kierujemy się polskim interesem narodowym w tym, co robimy, rozważcie proszę wsparcie naszej pracy poprzez wejście na stronę wspieram.nlat.pl lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. A przy okazji zapraszam także już za tydzień, niecałe już, w sobotę 27 września na Kongres Nowego Ładu, nasze 5. urodziny, ostatnie dni, żeby się zapisywać, więc serdecznie zapraszam, bądźcie z nami. Naturalnie pojawia się w Polsce obawa, czy jak patrząc traktując to kompleksowo, na to podejście Amerykanów do Białorusi i do Rosji, czy nie jest tak, że Amerykanie są w jakiejś mierze naiwni? Czy nie jest tak, że Amerykanie dają się wykorzystywać? Wspomniałeś o tej Belawi, na którą jest perspektywa zniesienia sankcji, no to po prostu jak najbardziej, chyba Amerykanie są tego świadomi, oznacza, że części zamienne do rosyjskich samolotów będą trafiać do Rosji. To oczywiście będzie wspomagać rosyjski wysiłek wojenny na Ukrainie. Czy twoim zdaniem rzeczywiście możemy tutaj mówimy już po 8 miesiącach prezydentury Trumpa, o jakiejś formie naiwności? Trump kilkokrotnie już mówił, że on się rozczarował Putinem, że liczył, że te rozmowy pójdą lepiej, czy jednak przeciwnie, należy to traktować, że po prostu Amerykanie nie uważają, by w ich interesie było dalsze utrzymywanie tak napiętych relacji z Rosją, jak do tej pory, i po prostu uważają, że mogą równolegle wspierać militarnie Ukrainę oraz normalizować stopniowo, ale jednak relacje z Rosją, bo po prostu te dwa portfolia troszkę rozdzielają, tak samo jak to Rosja robiła z innymi mocarstwami na innych odcinkach. Może też od razu bym zapytał, jak to postrzegają sami Rosjanie, bo śledzisz rosyjską debatę. Jak oni postrzegają te dotychczasowe rozmowy z Trumpem i podejście Trumpa do nich?
z jednej strony w Rosji były ostrożne, ale jednak nadzieje na możliwość zamrożenia tego konfliktu. Oczywiście były to nadzieje, moim zdaniem, związane ze światem bardziej analityki, która oczywiście jest związana z całym sektorem państwowym, świata naukowego, świata finansowego, biznesowego, też tak zwanego bloku ekonomicznego. Wyrazem tego jest moim zdaniem najpełniej aktualnie Niezawисимая Gazeta, która właściwie w miesiącach marzec, kwiecień, maj, ale nawet później wskazywała, że to jest być może ostatni lub takiego w ogóle momentu nie będzie na normalizację relacji amerykańsko-rosyjskich w tym znaczeniu, że Amerykanie kierują się od tej pory swoim interesem narodowym w zakresie transakcji, tak jak powiedziałeś, i nie będą patrzyli dokładnie, co się dzieje w Rosji. Natomiast jeżeli dogadamy się w sprawach geopolitycznych, tak w domyśle powściągniemy też pewien nasz zbrojny imperializm, to będzie wielka szansa, bo zamrozimy konflikt, żołnierze zostaną zredukowani i nie będzie problemu potencjalnego na przykład z całym tym sektorem demobilizowanym w postaci żołnierzy, którzy będą robić jakieś burdy i tak dalej, będą destabilizować sytuację społeczną, ponieważ znoszone sankcje w zamian za zamrożenie spowodują napływ kapitału amerykańskiego, ale nie tylko, do gospodarki rosyjskiej. Ta gospodarka rosyjska będzie mogła przede wszystkim być przenoszona znowu, przekierowywana na tory gospodarki cywilnej, bo jest ogromny problem i Rosjanie sobie zdają sprawę, i teraz czytałem najnowszą analizę Aleksandry Prokopienko o tym, że jeżeli nawet oficjalnie 8-10% PKB to są sprawy już wojenne, budżet może nawet do 50%, to przekierować taką gospodarkę, to właściwie jest gospodarka już dwutorowa, czy gospodarka dwóch prędkości, która z jednej strony w sektorze cywilnym się kurczy, w sektorze wojennym rośnie, ale sektor wojenny wiadomo, to jest też produkcja rzeczy, które są niszczone, liczone są w statystyce, że to zostało wyprodukowane, natomiast tego za jakiś czas nie ma, więc tu jest ogromny problem i Rosjanie są podzieleni, tak? Tylko problem jest taki, że nawet ci, którzy chcieliby tego zamrożenia, zwłaszcza ta część tej biurokracji, która jest odpowiedzialna za zarządzanie, głównie też resortami finansowymi, ona nie ma wpływu, tak? Ma wpływ taki, że ratuje gospodarkę wykonawczą, natomiast nie jest w tym naczelnym kręgu decyzyjnym. To jest problem, bo Putin jednak moim zdaniem, i to te pół roku pokazało znakomicie, Putin potraktował Trumpa w ten sposób, że po pierwsze Rosjanie wykorzystali ten czas, kiedy następuje zmiana, pewien chaos w strukturach administracyjnych, chociaż nie był taki znaczny moim zdaniem. Natomiast Putin chciał przekonać osobiście Trumpa, że jego wizja porządku światowego jest słuszna w tym zakresie, że NATO jednak za bardzo wysuwa się na wschód i jednak ta Ukraina powinna być mu oddana prędzej czy później, ponieważ stwarza to dla Rosji zagrożenie, natomiast Rosja w zamian za powściągnięcie tej ekspansji oferuje wiele, oferuje swoją gospodarkę, oferuje jakieś koncesje, przede wszystkim oferuje jakąś współpracę, może nie sojusz, ale może nawet dystansowanie się od Chin czy od niektórych państw globalnego południa, oferuje pewne projekty, uczestnictwo w pewnych projektach globalnych i przede wszystkim Rosja oferuje, że stanie razem ze Stanami Zjednoczonymi w pewnym bloku ideologicznym, antylewoliberalnym i to jest kurs, który może będzie wytyczony na długie lata i to będzie pewna płaszczyzna ideologicznego porozumienia. I to jest też bardzo istotne. Natomiast Putin traktuje to bardzo brutalnie i Trump to też odczuł, Trump to widzi, Trump to moim zdaniem rozumie, bo Trump chce się porozumieć, ale nie na takiej zasadzie, że odda mu Ukrainę, absolutnie, bo widzimy, że Amerykanie czy obecna administracja nie chce oddać Ukrainy, po prostu oddać, bo po pierwsze jakim prawem, tak? Jakim prawem oddać suwerenne państwo, które się broni, słusznie się broni i które też jest związane
może nieformalnie, ale takimi więzami prawie quasi sojuszniczymi w wielu aspektach. Ukraina tak jest powiązana z Stanami, to jest w sensie geopolitycznym, wojennym, tutaj nie ulega wątpliwości dla mnie. Przecież to, no, myślę, że na Nowym Ładzie wielokrotnie o tym debatowaliśmy, że jednak no, w pewnym sensie oczywiście główną winę za wojnę ukraińsko-rosyjską, czy w ogóle za inwazję na Ukrainę ponosi Putin i Rosja, ale z drugiej strony, tak, to przecież Ukraina dążyła, to było to europejskie marzenie, transatlantyckie też marzenie właściwie, tak, i dołączenia do tej rodziny i jakby wprowadzenia pewnych też wartości, które są charakterystyczne ogólnie dla świata zachodniego. To też ten konflikt na poziomie cywilizacyjnym tam wybrzmiał i generalnie Amerykanie no, nie mogą po prostu oddać Ukrainy, a Rosjanie chcą całą Ukrainę. Putin chce całą Ukrainę i to jest jakby główna oś sporu. Moim zdaniem na Alasce Putin to wprost powiedział. Natomiast Trump najprawdopodobniej powiedział, no to spróbuj, tak, i to się tak skończyło, w tym sensie, że może były jakieś krótkie ustalenia, natomiast z drugiej strony Rosjanie, powiem tak, Putin moim zdaniem kieruje się taką przeświadczeniem, że Trump może, czy obóz Trumpa szeroko rozumiany zaraz przegrać te wybory, potem przyjdzie jakiś demokrata, chwilowe zaostrzenie, z drugiej strony wszyscy liczą raczej bardzo na Vance'a i bardzo na podtrzymanie generalnie tej opcji. Jakby jeżeli na coś stawia Kreml, czy na coś stawia cały obóz władzy szeroko rozumiany, nieważne czy to są ci liberałowie systemowi, czy to jest jakby nawet Jastrzębie, raczej wszyscy stawiają na to, żeby podtrzymany został kurs polityki trumpowskiej Vance'a, bo przede wszystkim to jest utrzymanie kanałów, to są początki normalizacji i to jest jakaś tam płaszczyzna być może dalszego porozumienia, nawet jeżeli ten konflikt ukraiński nie zostanie zakończony. No i po tym pół roku mamy też taką sytuację, że niestety, ale Putin teraz moim zdaniem przeszedł do testowania Trumpa i NATO na zasadzie takiej, że co do Ukrainy się nie porozumieliśmy, no ale zobaczcie, to, że się nie porozumieliśmy, będzie generowało ogromne koszta. Przede wszystkim dla was to będzie generowało ogromne koszta. No i generalnie takie koszta, że zobaczcie, jakieś nieporozumienia, eskalacje na granicy NATO. A moim zdaniem i po mojej ostatniej wizycie w Stanach Zjednoczonych przekonałem się, że dla Amerykanów granica NATO jest w tym aspekcie święta. Że to jest jednak pewien limes, od którego trzeba bronić, chronić, ale z drugiej strony no, nie dopuścić tak, żeby w ogóle doszło do jakiejś eskalacji, bo to jest wielkie zagrożenie dla gospodarki, dla przyszłości i przede wszystkim to jest wielkie zagrożenie z tego powodu, że jeżeli dojdzie do jakiegoś konfliktu na Dalekim Wschodzie w sprawie Tajwanu, no to problem na wschodniej flance NATO będzie fundamentalny, więc nie możemy do tego dopuścić, tak? I to jest też moim zdaniem jedno ze źródeł, dlaczego też Trump próbuje się porozumieć, czy znormalizować relacje z Rosją, bo to jest ja podtrzymuję swoją tezę i wizję, że nowa administracja Trumpa patrzy trochę dalej, oczywiście według własnych okularów i ona też widzi Rosję jako państwo, które będzie no, za ileś lat rządzone nie przez Putina, ale być może w pierwszej kolejności przez tych ludzi, którzy są teraz u władzy, przez to pokolenie 40-50-latków. I generalnie być może trzeba prowadzić jakąś politykę, która doprowadzi do tego, że to pokolenie będzie powoli wtłaczane jednak w naszą wizję świata i przede wszystkim w porozumienie z nami, ogólnie jako świat zachodni, a nie będzie jakby ciągnięte, czy stanie się podporządkowane jakimś politykom chińskim, tak? To jest przede wszystkim też wielka gra o to i moim zdaniem tu jest próba też jakiegoś porozumienia. Natomiast Rosja i też nie ma jednej Rosji, nie ma jednej wizji, natomiast no jest na razie dominująca ta wizja i to jest dominująca wizja Putina, który też przez pół roku myślał i dalej myśli, że no znajdujemy się być może w takiej sytuacji jak rok 1917-18, że jeszcze trzeba kilka miesięcy poczekać i ta Ukraina sama z powodu swoich słabości strukturalnych, demograficznych i finansowych ona padnie, bo dochodzi nas coraz więcej głosów, że teraz na Kremlu jest taka perspektywa, że mimo
zalążków kryzysów u nas, mimo spowolnienia gospodarki, surowcowo i generalnie materiałowo my tą wojnę wygrywamy. I trzeba po prostu poczekać, bo Trump jest jeszcze tak naprawdę krótko. Trump jest od stycznia, więc jak Trump po 1,5 roku zobaczy, że to koszty pomocy dla Ukrainy, czy w ogóle ta wojna przynosi takie straty, a z drugiej strony jakieś drony w Polsce, napięta sytuacja w państwach bałtyckich, ponieważ już ciągłe dyskusje w jakimś zamkniętych spotkaniach analitycznych w świecie informacyjnym, gdzie Rosjanie uderzą, czy to będzie droga na Kaliningrad przez Wilno, czy to będzie Narwa, czy to będzie Dyneburg. To powoduje, że następuje ogromna presja na Stany, żeby jednak zmusić Putina do władzy, do Trumpa, do porozumienia. Natomiast ja, tak krótko podsumowując, Putin będzie prowadził wojnę do tego momentu, moim zdaniem, dopóki jeśli zobaczy, że sytuacja społeczna, gospodarcza zagraża utracie władzy jemu. Natomiast pytanie, czy on to dostrzeże, tak? A jeżeli dostrzeże, to jest dopiero moment, który wymusi na nim ustępstwa. Takie ustępstwa w stylu zamrażamy na linii rozgraniczenia, wznosimy sankcje, no i przede wszystkim to jest szansa utrzymania władzy. Natomiast to jest wielki problem dla Putina, bo sankcje oczywiście może są gotowe znieść Stany, ale pytanie, czy Europa, czy Unia Europejska, a Londyn, to jest druga sprawa, to są jakby prawnie dwa. Z tym samym się mierzy Łukaszenko, bo z jednej strony Łukaszenko ma wielki problem, bo sankcje, tak jak mówiłeś o Belawiej, mogą być zniesione i pytanie, czy to nie jest sygnał do Rosji, pytanie też, czy to tylko jest gest. Natomiast dla samego Łukaszenki to jest tylko taki aperitif, bo logistycznie Europa go blokuje, a przede wszystkim Polska. Polska, Litwa i Łotwa blokuje Białoruś. Nawet nawozy potasowe, tranzyt z Chin i tak dalej. Więc jakby też być może dyplomacja amerykańska też sprawdza Łukaszenkę w jakiś sposób, a z drugiej strony bez Europy nie da się zrobić odblokowania Białorusi i to samo z Rosją, bo my też ostatnio silnie krytykujemy Unię Europejską i w wielu aspektach słusznie. Natomiast trzeba powiedzieć sobie też wprost, że jednym z głównych obaw na przykład Rosjan i właśnie też Białorusinów jest ta Unia Europejska i te skomplikowane mechanizmy, przede wszystkim blokad logistycznych, finansowych, ubezpieczeniowych, więc to też jest bardzo istotne. Natomiast po tym pół roku prób jednak mamy taką sytuację, że Putin uważa, że jego sytuacja jeszcze jest w miarę stabilna, jeszcze nie grozi mu utrata władzy, więc nadal próbuje naciskać na Amerykanów, a przede wszystkim na Trumpa, żeby jednak nie tylko zamrozić na linii i sankcje znosić, ale też uzyskać prawne, ustawowe, tak, w Ukrainie jakieś gwarancje dla pojawienia się sił prorosyjskich. To jest przede wszystkim bardzo istotne, natomiast samo spotkanie z Trumpem było fundamentalne dla Putina. Dlaczego? Ponieważ w Rosji też zaczął się pewien marazm też polityczny, natomiast manifestacja, że spotyka się na terytorium Stanów Zjednoczonych z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydent Rosji, który był do tej pory izolowany, to jest ważny sygnał do elit rosyjskich, że słuchajcie, oczywiście, możecie uważać, że inwazja była błędem, ale zobaczcie, wytrwaliśmy sankcje na razie, nie straciliście majątków, system się trzyma, a ja doprowadziłem do spotkania z liderem Stanów Zjednoczonych i cały czas rozmawiamy, więc w najgorszym przypadku ja szybko zamrożę, zdołam zamrozić, żebyśmy jeszcze wyszli z tego suchą nogą, ale na razie jeszcze gramy o więcej. I to jest bardzo ważny sygnał wewnątrz Rosji, do elit, do systemu władzy, do służb specjalnych i przede wszystkim do ludności. I w tym znaczeniu Putin, trzeba powiedzieć wprost, z punktu widzenia polityki rosyjskiej, no bo Putin jest Rosjaninem i kieruje się interesem rosyjskim w tym znaczeniu, a nie interesem tam kogoś innego, tak, swoim, ale to jest taki, moim zdaniem rosyjski teraz narodowiec w tym wymiarze i jednak on kieruje się tym interesem i to wydarzenie dyplomatyczne było moim zdaniem na jego korzyść, tak, z tego punktu widzenia, tak to trzeba przyznać.
No tak, niewątpliwie to jest element budowy swojej pozycji, tym bardziej, czy wzmacniania swojej pozycji, tym bardziej, jeżeli 2 tygodnie później się spotkał ze Xi, Modim i resztą ekipy, prawda, więc w ciągu kilku tygodni spotka się ze najważniejszymi przywódcami politycznymi na świecie, właśnie, jak to słusznie zauważyłeś, pomijając tych europejskich, tak, ich trochę spychając, że oni już nie są wcale tacy ważni, chociaż tak jak powiedziałeś, no też nie jest tak, że w ogóle nie są. No i pojawia się tutaj naturalnie pytanie, co to wszystko oznacza dla Polski, tak, bo mówiłeś, że Amerykanie nie chcą oddać Ukrainy. No widać, że Trump nie chce i po prostu Putinowi oddać. Jeżeli by chciał, to mógłby to przecież zrobić, ale z drugiej strony wydaje się, że po prostu Putin liczy, że przeczeka Trumpa i że prędzej czy później, tak jak powiedziałeś, Ukraina się załamie, a amerykańska opinia publiczna i amerykańska elita nie będzie chciała umierać za kijów, tak? Czy twoim zdaniem bo to jest ten podstawowy zarzut, który się w naszej debacie pojawia wobec Donalda Trumpa, że Trump na przykład poprzez swój brak takiego jasnego potępienia ataku dronów na Polskę, to była ewidentnie dla niego niewygodna sytuacja, no bo on równolegle dopiero co był u niego prezydent Polski i z nim ma dobre relacje, a z drugiej strony także chce rozmawiać z prezydentem Rosji i nie chce Putina krytykować. Stąd to jego takie uciekanie od tego tematu, że tutaj on, no może to wleciało niedobrze, ale może to przypadek, może to nie przypadek, ważne, że to zostało zestrzelone i tak dalej. Czy twoim zdaniem z perspektywy Polski, ale także chociażby Estonii, w której obecnie przebywasz, rzeczywiście mamy podstawy się niepokoić tym, że wydaje się, nie ma w tej chwili raczej żadnego konkretnego terminu, o ile na początku Trump sobie tam, prawda, zapowiadał w kampanii można wszystko powiedzieć, że w 24 godziny zakończy konflikt, potem były te kolejne ultimata na tyle i tyle dni, nikt już chyba tego nie traktuje wiążąco poważnie. Rozmowy amerykańsko-rosyjskie mogą trwać tyle, ile obie strony uznają za słuszne, a z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, Rosjanie wydają się gotowi testować państwa NATO i reakcja amerykańska nie jest raczej zbyt ostra, raczej jeżeli już, no to widzimy tutaj pewną sprawność organizacyjną, tak, że i raczej europejskich sojuszników w tym konkretnym wypadku, jeśli chodzi o reakcję na to wtargnięcie dronów do Polski, czy teraz mieliśmy też przecież też mieliśmy naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii. Czy twoim zdaniem mamy podstawy się niepokoić? Czy mamy podstawy uważać, że Amerykanie mogą grać naszym bezpieczeństwem w rozmowach z Rosjanami, czy jednak raczej jest tak, że chcą szukać jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, jakiegoś podziału stref wpływów, tak? Na zasadzie, że Putin może mieć swoje wpływy na Ukrainie, ale z drugiej strony Amerykanie też tam mają swoje interesy, wydobycie surowców i tak dalej. I jeżeli Rosja będzie chciała iść dalej niż Ukraina, to jednak spotka się to z silniejszą reakcją amerykańską. Jak na to patrzysz z polskiego, ale także perspektywy krajów bałtyckich, bo krajami bałtyckich, to co się dzieje w krajach bałtyckich też od lat śledzisz. Tak, bardzo dobrze zwróciłeś na jedną rzecz uwagę. To jest kluczowe. Po Alasce były spotkania w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, były spotkania w Chinach i to, że Putin nie poszedł na ustępstwa i wykorzystał też Alaskę ku swoim celom manifestacyjnie, a później manifestacyjnie wysyłano sygnały antyamerykańskie z Chin, to było znaczne i to wpisywało się też w konflikt, że jednak Rosjanie wyczuli i zrozumieli jedną rzecz. Oni się obawiali Trumpa, przede wszystkim ośrodki analityczne rosyjskie, to trzeba im oddać. Bardzo racjonalnie, moim zdaniem, znaczy one oficjalnie to pisały, a domyślam się, że nieoficjalnie rosyjscy analitycy i służby wykonały znakomitą robotę, ponieważ ostrzegały przed Trumpem, jego jakby taką rzecz nieprzewidywalnością, studziły emocje, natomiast w pewnym momencie rozczytano Trumpa albo też wtłoczono pewną wizję świata Witkowowi czy tam tym posłańcom, że pierwsza teza, że tego konfliktu nie da się wygrać militarnie, mam na myśli Ukraina i Zachód,
że Rosji nie da się pokonać militarnie, a druga teza, że Rosji nie da się pokonać jednak gospodarczo w krótkiej perspektywie i takiej perspektywie, że nie pociągnie za sobą kosztów. Tu sprawa Indii jest kluczowa. Jednak Rosjanie jakoś to, może to przypadkowo, może to nawet nie Rosjanie, ale jakoś to im wpadło do koszyczka to, że jednak wiele państw zachowało asertywność wobec sankcji i Amerykanie to zobaczyli. W pewnym momencie Rosjanie zobaczyli, no dobra, co ci Amerykanie nam teraz zrobią? No co ci zrobią? Co nam zrobią? No generalnie mamy tam broń jądrową, mamy tam opał, mamy surowce, dobra, szykujemy się na wariant najgorszy i to manifestujemy, tak? I to było powtórzone w Chinach, ten sygnał. I teraz Trump ma bardzo trudne wyzwanie przed spotkaniem w Johannesburgu, tak? No bo też jest pytanie, no Putin raczej nie przyleci, ale to jest jakby skomplikowana rzecz. Natomiast tam do Johannesburga Trump musi jakąś politykę wyklarować, przynajmniej informacyjną, co dalej z tą wojną, co dalej z Rosją. Jeżeli chodzi o nasz region, tak, to jest szalenie niebezpieczne, bo z jednej strony Rosjanie z Amerykanami cały czas prowadzą, moim zdaniem, jakieś negocjacje, gry, sądowanie, a Rosjanie grają w taką, no, jedną długą grę. To jest gra, to jest wojna dla nich, czy dla Putin uważa, to jest wojna dla niego o przetrwanie, o wszystko. Trump patrzy szerzej na Rosję, czy na ten region Eurazji, czy Europy Środkowo-Wschodniej jako jeden z kluczowych regionów do polityki Stanów, ale jednak nie wyłączny, tak. I tu myślę, że ja jestem w Tallinie, ale niedaleko ode mnie jest jedna kluczowa jakby stolica i państwo, są to Helsinki, Finlandia. Ja myślę, że jednak być może powinniśmy tutaj pomnik mały stawiać na razie, czy tam jakiś być wdzięczni prezydentowi Finlandii, który moim zdaniem może nawet skuteczniej niż polska prawica, może jednak przedstawił konieczność asertywności i odstraszania Rosji w tym regionie, chociaż mam nadzieję, że nasi politycy też, szczególnie prawicy, bo oni mają dostęp do Trumpa bezpośrednio, mam nadzieję, że im się to też udaje i to nie tylko jemu, te otoczenia amerykańskiego, ale chyba Finlandia odegrała tą rolę na razie, która przedstawiającą dla Trumpowi, że no, jeżeli nie zostaną wysyłane sygnały do Rosji mówiące o tym, że jej ekspansja tutaj spotka się z jakimś tam, że jej ekspansja nie spotka się raczej tutaj z jakimiś problemami i tak dalej, no to będzie tragedia, to jest załamanie NATO i też w ogóle Stanów Zjednoczonych w jakimś aspekcie na arenie międzynarodowej, to jest przede wszystkim wzmocnienie Chin. Ja myślę, że to tak zostało przedstawione. Natomiast no, tu jest obawa. No, z jednej strony jest tutaj zrozumienie, moim zdaniem, że Rosja jest osłabiona konfliktem na Ukrainie znacznie, że jednak ta Rosja traci resursy i żeby dokonać jakiejś inwazji na państwa bałtyckie, czy musiałaby przeprowadzić mobilizację, zaangażować to Białoruś, dlatego tutaj się na Białoruś wnikliwie patrzy też w tym zakresie, że Białoruś jest kluczowa właśnie w tej grze. I to są takie głosy, że Amerykanie jeździli na Białoruś nie żeby wyciągać tych więźniów, ale żeby jednak tonować jakby, czy sądować to, że czy militarnie Białoruś nie przygotowuje się, czy jako właśnie przestrzeń, jest przygotowana jako przestrzeń do inwazji. To jest właśnie kluczowe. Natomiast no ja jako Polak, no jestem Polakiem, obowiązki mam polskie, tak, tutaj no nie mogę inaczej tego mówić, nawet jako ekspert, wiadomo, człowiek tam dom, rodzina, utrzymanie, no ale no jestem Polakiem, mam obowiązki polskie. Ja moim zdaniem Trump popełnił błąd w sprawie polskich dronów, tak, znaczy dronów rosyjskich, które uderzyły na Polskę, tak, no bo oczywiście zakładam, że ja też mogę się mylić, że to w ogóle był przypadek, nie wiem, ptaki przekierowały to źle, czy tam jakieś inne przypadki. Natomiast jeżeli my nie będziemy wysyłali twardego sygnału, jeżeli nie będzie odpowiedzi, chyba że jakaś odpowiedź była, na przykład, nie wiem, Ameryka w porozumieniu z Polską czy krajami NATO zwiększyła budżet na przykład wywiadu ukraińskiego czy sabotażystów i to jest jakby być może my nawet nie wiemy, że jakaś odpowiedź była czy będzie. Jeżeli my twardo nie odpowiemy, że to jest jednak za daleko, została przekroczona czerwona linia, odpowiadamy, tak, i to gdzieś w Kaliningradzie, czy w jakimś innym aspekcie, to niestety
Putin będzie sądował i będzie przede wszystkim rozmiękczał. Natomiast problem z Putinem jest taki. Problem z Putinem jest taki, że Putin blefuje, a w pewnym momencie tak się zapędzi daleko, że to już nie będzie blefowanie. Że po 20 dronach będą 50 dronów, potem będzie 100 dronów, a jak jeszcze 100 dronów, to żołnierze do siebie strzelają i generalnie tak było. Ja mam wrażenie, że część analityków zapomina 2021 rok, tak? Kiedy też był, nie będzie, tam rozjadą się manewry, tak? I to jest jakby problem Stanów, że ja też rozumiem jedną rzecz, że Europa nie ma wizji, czy co z tą Rosją, co dalej. I to denerwuje Amerykanów, czy tą obecną administrację, no bo nawet w Polsce, jak ja widzę, że my nawet nie potrafimy wykorzystać rosyjskiej emigracji czy opozycji, bo nawet jeżeli będzie, nie daj Boże, ta wojna z Rosją, absolutnie do wojny, moim zdaniem, Polską racją stanu jest nie dopuścić do tej wojny. Natomiast jeżeli będzie, no to też trzeba mieć jakieś polityczne przeciwdziałanie w tej wojnie, wpływania na Rosjan i tak dalej. Trzeba mieć jakieś opozycję emigracji, trzeba mieć sojuszników, tak? Trzeba mieć, jeżeli my nawet tutaj tego nie robimy w Europie, nie przedstawiamy też dla Amerykanów alternatywnej wizji, dla siebie, bo Rosja, w pewnym momencie część z naszych polityków nawet uwierzyła w jakiś rozpad Rosji, tak? Być może to będzie, ale na razie jest taka sytuacja, że my wydajemy książki o rozpadzie Rosji, a tutaj jest nagle dyskusja, że drony nam rosyjskie wpadły, tak, na nasze terytorium państwowe. I czyli być może Amerykanie w tym szaleństwie jest metoda, moim zdaniem, czym się różni Biden od Trumpa, jeżeli chodzi o politykę ukraińską, w wielu aspektach on niczym się nie różni, bo to w pewnym momencie Biden również zaczął obawiać się eskalacji z Rosją, zaczął ograniczać zastosowanie broni na terenie Rosji. To też była pewien element gry z Rosjanami, sądowania, być może zamrożenia, więc też ja bym nie patrzył na Trumpa diabolicznie, bo to jest jakby kontynuacja. Natomiast z drugiej strony ja się boję jednego, że tu jest wielu aktorów, wiele sprzecznych interesów. Jeżeli Putin uzna, czy krąg decyzyjny przy nim, że nie ma innej opcji, żeby zachować władzę, jak doprowadzanie do jakichś konfliktów poniżej artykułu 5 na granicy z NATO, to oni będą to robili. I na razie Rosjanie przerzucają winę i komunikują to Amerykanom, że to zobaczcie, że to Polacy coś tam wymyślili, że to ukraińskie drony, że to Polacy są, to jest naprawdę, my pewnie sobie nawet nie zdajemy sprawy, jakie potężne tony propagandy są wysyłane do strony amerykańskiej, żeby ich przekonywać o naszej nieodpowiedzialności, o polskiej nieodpowiedzialności, nie mówiąc o państwach bałtyckich, bo powiedzmy sobie szczerze, ja się o Polskę aż tak też, boję się jako Polak na pierwszym miejscu, natomiast najbardziej myślę, że zagrożone są oczywiście potencjalnie państwa bałtyckie, tak, bo rozbicie czy NATO, testowanie NATO, wkładanie kija w jedność NATO, to najbardziej jest możliwe tutaj w tych trzech państwach, tak, bo Polska dla Amerykanów, co by nie mówić, to jest właśnie blokada drogi tranzytowej Chin do Europy z jednej strony, to jest Białoruś, to jest Ukraina, to jest przede wszystkim też ochrona Niemiec tak naprawdę, tak, też kluczowego nadal partnera Stanów Zjednoczonych. Polska jest tutaj kluczowa i Polska jest bardzo tania, Polska jest wspaniała dla Amerykanów geopolitycznie, geostrategicznie. Wszystko prawie kupimy, co chcą. Jeszcze narzucą nam cenę, my jeszcze podziękujemy. Oczywiście też musimy to teraz robić, ale generalnie Polska jest znakomitym, moim zdaniem, sojusznikiem, czy nawet takim wasalem w pewnym aspekcie dla Stanów Zjednoczonych. O Litwie, Łotwie, Estonii na razie ja nie mogę tego powiedzieć, tak, w tym zakresie. I to jest ale Putin właśnie będzie to testował. Wczorajszy też incydent, naruszenie tutaj przestrzeni, tak, tutaj powietrznej, lotniczej Estonii przecież miało miejsce przez rosyjskie migi, tak, przecież to też jest wysyłanie sygnału do Amerykanów, że zobaczcie, koszta wojny są wielkie, jest ryzyko eskalacji. To jest oczywiście gra, to jest na razie straszenie, przede wszystkim też kreowanie w społeczeństwach Unii Europejskiej, tak, że takiego nacisku, dobra, zamroźmy, albo nawet oddajmy tą Ukrainę, to jest też ten nacisk. Natomiast Rosjanie będą się cofać, czy pójdą na ustępstwa,
jeżeli spotkają bardzo twardą odpowiedź. I to jest bardzo istotne. I zarówno co do gospodarki, sektora tam wojennego, militarnego, ideologicznego. I Putin, tak jak powiedziałem, Putin pójdzie na ustępstwa, czy w pewnym momencie nawet się wycofa, jeżeli uzna, że to mu wszystko grozi utratą władzy. Natomiast jeżeli uzna drugą sytuację, że sytuacja jest na tyle zła z powodu ekonomii, demografii, ale z drugiej strony zobaczy wahania państw zachodnich, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych co do odpowiedzi, no to czy Kasper, powiedz mi tak szczerze, jako taki jeden z czołowych polskich realistów, tak trochę słodzę, ale czy to dla Putina będzie wielkim kosztem rzucić 10 000 zielonych ludzików do Estonii? Czy to będzie duży koszt, jeżeli on wyczuje niekonsekwencje NATO? Nie będzie, moim zdaniem. Nie będzie, oczywiście. Dziękuję za ten niezasłużony komplement. Oczywiście, że nie będzie. Ja też, tutaj też, żeby nasi widzowie rozumieli, Michał jest bardzo ostrożny i eufemistyczny w swoich komentarzach, ale jak mówi o tym, że w Polsce są wydawane książki o upadku Rosji i rozpadzie Rosji, a rozpad Rosji nie jest szczególnie prawdopodobny, to Michał też, myślę, używa tutaj sporego eufemizmu. Nie żebyśmy całkowicie jakby lekceważyli jakby różne problemy wewnętrzne, które w Rosji mogą się pojawić, ale nie jest to bynajmniej scenariusz, na który należy się przygotowywać jako szczególnie prawdopodobny. Podobnie wydaje mi się z tą utratą władzy przez Putina, tak, która już wielokrotnie było ogłaszane od momentu agresji pełnoskalowej na Ukrainę, że sankcje doprowadzą do osłabienia władzy Putina w Rosji. Nie wydaje się, by tak było. Skądinąd jesteśmy też 5 lat od próby obalenia Łukaszenki, tak? Tutaj też raczej nie udało się, tak, mówiąc bardzo, bardzo krótko. Oczywiście wszelka refleksja intelektualna, naukowa, publicystyczna, ona jest wskazana i ten rozpad może nastąpić. Widzę, że masz tutaj książkę nad głową profesora Kawalca, Romana Dmowskiego, który też jakby niesłusznie oskarżano o tą rusofilię, tak publicystycznie, populistycznie, bo to był też człowiek, który, Roman Dmowski to był znakomity analityk Rosji, tak? On doskonale dostrzegał przede wszystkim słabości Rosji, strukturalne, państwowo, on o nich pisał i to jest istotne, tylko mnie też jako polskiego jednak obywatela, człowieka, który ma tutaj dzieci w Polsce i rodzinę, bardzo niepokoi ta sytuacja, że czasami my żyjemy w chmurach i niech to będzie potraktowane jako taka hiperbola, czy będzie jakiś symbol, czy taka jakaś tutaj dyskusyjna, taka ciekawa sytuacja na łamach Nowego Ładu, ale może piszmy książki o rozpadzie Rosji, ale też budujmy jakieś systemy antydronowe może w tym aspekcie, żeby to była równowaga tego wszystkiego, ponieważ niestety ja kiedyś rozmawiałem tutaj też z autorem, czy gościem Nowego Ładu, z Krzysztofem Rakiem. Jedna z takich rozmów, pamiętam jak się zaczęła inwazja, Krzysztof pyta mnie w jednym z wywiadów, co robić. Ja mówię, co my możemy zrobić? Przede wszystkim zbroić się, tak? To jest przede wszystkim rzecz, która będzie ważna, bo zobaczmy, jak na przykład traktuje Donald Trump czy Stany Zjednoczone, jak traktują Turcję na przykład, tak? Oczywiście tam jest wiele jakby szczegółów, ale oczywiście jest inne traktowanie państwa, które siebie szanuje, które przede wszystkim Rosjanie też kalkulują w miarę prosto, tak? Jeżeli widzą, że jednak Polska buduje Rosjanie dostrzegli jedną rzecz. Rosjanie dostrzegli w Polsce słusznie wzrost gospodarczy, przyciąganie przede wszystkim kapitału ludzkiego. To ich bardzo niepokoi, irytuje, tylko Rosjanie myślą po swojemu w tym sensie, że to teraz Polacy wykorzystają to do uzbrojenia, do przeciwdziałania, dlatego też próbują to w jakiś sposób wykoleić, na ile mogą to wpływać. Dlatego na przykład wojna polsko-polska jest dla nich piękną sprawą i jeden z ostatnich materiałów, bo Rosjanie są do bólu przebiegli w tym zakresie, że 17 września na stronie jednego z głównych think tanków państwowych wydali analizę o sytuacji wewnętrznej w Polsce, a mianowicie o takie krótkie podsumowanie pierwszych jakby dni funkcjonowania Karola Nawrockiego jako prezydenta. I jakby tam to jest analiza takiej nowej analityczki, która się zajmuje Polską, ale ona jest jakby
pewna istota tutaj problemu została dostrzeżona, tak, że główną słabością Polski jest polska klasa polityczna i system polityczny, tak, także to jest ważne. Co ciekawe, o Ukrainie sądzą podobnie, dlatego też jednym z głównych problemów, o którym też tutaj chaotycznie zapomniałem powiedzieć, to jest oczywiście to, że Rosjanie widzą szansę i dlatego próbowali przekonać Stany Zjednoczone do wyborów w Ukrainie, bo Rosjanie postrzegają przez swój pryzmat. Dla Putina wybory oznacza problem polityczny, tak? Dlatego zorganizujmy wybory w Ukrainie, niech pokłócą się, nastąpi destabilizacja, niepewność, dojście jakiegoś innego obozu, czy rozmiękczenie tego obozu, to jest kluczowe. Natomiast co powinna robić Polska? No Polska powinna być teraz, oczywiście zbrojenia, to jest po pierwsze, przede wszystkim znakomita polityka informacyjna. Niestety przejrzałem zachodnie media właśnie w 2 dniach po tym, co się stało z dronami w Polsce. I byłem przerażony, że prawie tam nie ma w ogóle polskich analityków, polskich dziennikarzy, tam Sikorski był ktoś jeszcze, no i a poza, no to jest przerażające, że w ogóle nawet w głównych materiałach tam na przykład BBC nie było jakiegoś naprawdę mocnego głosu z Polski. Przepraszam, gdzie jest nasze państwo? Gdzie jest, i to do wszystkich, gdzie jest kancelaria prezydenta, gdzie jest przede wszystkim, gdzie jest MSZ? Budujemy instytuty, rozbudowujemy, natomiast media, czy światowe, czy to powinno być teraz powinno być zarzucane polską narracją, po angielsku, po rosyjsku, po rosyjsku. My znowu wracamy do tych problemów, tak? Ja mam wrażenie, że tej narracji jest za mało i tutaj jeszcze w tym głównym, proszę sobie zobaczyć główny materiał w BBC, który wyszedł zaraz po tym naszym tutaj wydarzeniu, czy ataku, gdzie jest mowa, jeszcze tam jest mowa, gdzie korespondent BBC w Polsce mówi, że chociaż to nie pierwszy raz, bo już tam rakietę ktoś odnalazł na spacerze pod Bydgoszczą i tak dalej, no to taki zachodni widz myśli, to pewnie, co to wlatuje, to pewnie codziennie. No to jest przede wszystkim niepoważne z punktu widzenia naszego państwa polskiego, tak? No bo przede wszystkim to jest bardzo ważne, że Rosjanie zainwestowali teraz i intensywnie pracują nad tym, żeby przekonać zachodnią opinię publiczną Starego Zachodu i też Stanów Zjednoczonych, że nie warto tutaj inwestować, bronić ich, współpracować, to są nieodpowiedzialni tubylcy tutaj zamieszkujący jakieś tam nieważne geopolityczne terytorium i to jest istotne. No i oczywiście, a dalej polska dyplomacja powinna być bardzo istotna, powiem przewrotnie też w Moskwie, powinna być przewrotna na ile można i w tym sensie, że powinniśmy nawet wykorzystywać, komunikować Rosjanom na każdym poziomie, że potencjalny konflikt nie jest w interesie nikogo, tak? To jest przede wszystkim tragedia i też przede wszystkim nasza dyplomacja powinna być bardzo aktywna, no i też, tak, z racji, że Roman Dmowski jest tu, tutaj ten narodowo zakończę, myślę, że na każdym odcinku każdy z nas powinien tutaj jakoś przyczyniać się do tego, tak, żeby wzmacniać nasze państwo, wspólnotę polską i też każdy, nawet naukowiec, który jest za granicą, moim zdaniem, na ile oczywiście może to oddzielić od spraw naukowych, bo nauka też, to przede wszystkim obiektywizm, ale też nie widzę, jest tyle pól, że każdy polski naukowiec uważam, że może być ambasadorem państwa polskiego za granicą i to powinno być też kluczowe dla nas wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa znakomitym gościem był dr Michał Patryk Sadłowski, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską Instytutu Prawa Wschodniego imienia Gabriela Szerszeniewicza. Dziękuję serdecznie za Twój czas i Twoją wiedzę, którą się z nami podzieliłeś. Dziękuję bardzo. I zachęcam jeszcze raz wszystkich do subskrypcji oraz do tego, żebyście byli z nami w sobotę, ostatni dzień zapisu na Kongres Nowego Ładu. Do zobaczenia.